Można coś zrobić wolno, ale dobrze, albo szybko, ale źle. Po pewnym czasie wszyscy zapomną, że było szybko, ale zapamiętają, że było źle. Sergiej Korolow. Sergiej Korolow urodził się 30 grudnia 1906 roku w Żytomierzu na Ukrainie, wówczas należącym do Imperium Rosyjskiego. Jego rodzice byli nauczycielami. Ojciec, Paweł Jakowlewicz Korolow, uczył języka rosyjskiego i literatury, a matka, Maria Nikołajewna Moskalenko, pracowała jako nauczycielka, a później podjęła studia na wyższych kursach żeńskich w Kijowie. Serjoża nie miał okazji dobrze poznać ojca. Rodzice rozstali się, gdy miał zaledwie rok. Matka unikała rozmów na ten temat. Ucinała je krótko. Nie wyszło. Po rozwodzie oddała syna pod opiekę swoich rodziców w Niżynie. Tam spędził wczesne dzieciństwo. Dość wcześnie nauczył się czytać, pisać proste słowa i wykonywać podstawowe rachunki. Dziadek zajmował się głównie własnymi sprawami, natomiast babcia wychowywała go surowo. Jak wspominał po latach, wielu rzeczy mu zabraniała. Z matką widywał się sporadycznie, ponieważ w tym czasie studiowała w Kijowie. Monotonię życia w Niżynie przerwało niezwykłe wydarzenie. Do miasteczka przyleciał samolot z 2 pilotami. Mieszkańcy zgromadzili się na głównym placu, obserwując z zachwytem i niepokojem lotniczy pokaz. Dla kilkuletniego chłopca było to pierwsze spotkanie z maszyną cięższą od powietrza. Był to obraz, który zapamiętał na całe życie. Wybuch wojny w Europie w 1914 roku oraz narastający kryzys Imperium Rosyjskiego pogorszył sytuację materialną rodziny dziadków. Ich gospodarstwo, sklep i solarnia ogórków zaczęły podupadać. Sprzedali więc majątek i przenieśli się do Kijowa, gdzie mieszkała matka Korolowa. Był to czas narastającego chaosu politycznego. Upadek caratu, rewolucja 1917 roku i wojna domowa sprawiły, że codzienne życie mieszkańców miast Ukrainy naznaczone było niepewnością, niedoborami i częstymi zmianami władzy. W Kijowie poznał swojego przyszłego ojczyma, Grigorija Michajłowicza Bałandina. Między nimi szybko nawiązała się nić sympatii. Wkrótce rodzina przeniosła się do Odessy, wielkiego portowego miasta, w którym ścierały się wpływy różnych armii i formacji politycznych. W latach 1918-1920 miasto kilkakrotnie przechodziło z rąk do rąk, co prowadziło do przerw w funkcjonowaniu szkół i instytucji publicznych. We wrześniu 1917 roku Korolow rozpoczął naukę w pierwszej klasie 3 gimnazjum. Rok później szkołę zamknięto z powodu walk ulicznych. Na powrót do nauki czekał kolejny rok, lecz i tym razem edukacja została przerwana. Szkołę zamknięto po 1,5 miesiąca. W końcu rodzice zdecydowali, że będzie uczył się w domu. Codziennie otrzymywał zadania, z których wieczorem musiał się rozliczyć. Ta forma samodzielnej nauki, wymuszona przez okoliczności historyczne, rozwijała w nim dyscyplinę i nawyk pracy własnej. W Odessie szczególnie upodobał sobie okolice Starego Młyna, niedaleko którego stacjonował oddział hydroplanów floty czarnomorskiej. Godzinami obserwował loty zwiadowcze, ćwiczenia bombardowania i szkolenia strzeleckie. Widział także akcje poszukiwawcze statków zaginionych podczas sztormów. Te obrazy utrwaliły w nim przekonanie, że chce zostać pilotem. Z czasem jego fascynacja przestała ograniczać się do biernej obserwacji. Interesował się budową maszyn, dopytywał o ich działanie, a w domu próbował rysować schematy samolotów i odtwarzać ich kształty. Według późniejszych wspomnień bliskich konstruował proste modele i latawce, starając się zrozumieć, dlaczego jedne unoszą się w powietrzu, a inne spadają. Były to pierwsze przejawy zainteresowań technicznych, które w przyszłości przerodziły się w systematyczne studia nad aerodynamiką. Spędzał nad brzegiem morza niemal każdy dzień. Pewnego razu zaproszono go do hangaru, gdzie mógł z bliska obejrzeć hydroplany. Podczas jednej z wizyt jeden z lotników zabrał go na krótki lot. Po wylądowaniu zapytano go o wrażenia. Odpowiedział krótko: wspaniałe. W 1920 roku Korolow rozpoczął naukę w szkole budowlanej w Odessie. Uczył się dobrze,
szczególnie interesowały go matematyka i astronomia. Po zajęciach uczęszczał na sekcje sportowe, ćwicząc gimnastykę i boks. Sport nie był dla niego jedynie rozrywką. Kształtował dyscyplinę, wytrzymałość i odporność psychiczną. Kluczowym momentem było zetknięcie się z ideami Mikołaja Kibalczycza, autora XIX-wiecznego projektu pojazdu odrzutowego. Opis tej koncepcji wywarł na nim ogromne wrażenie. Po raz pierwszy napęd reakcyjny przestał być fantazją, a stał się problemem inżynierskim. W 1923 roku dołączył do Towarzystwa Lotnictwa i Floty Powietrznej Ukrainy i Krymu, jednej z wielu organizacji wspieranych przez państwo radzieckie w celu popularyzacji techniki i przygotowywania kadr dla rozwijającego się lotnictwa. W młodym Związku Radzieckim lotnictwo stało się symbolem postępu i nowoczesności, a szybownictwo traktowano jako tanią i bezpieczną szkołę przyszłych pilotów i konstruktorów. Korolow zaczął systematycznie studiować literaturę lotniczą, naukową i techniczną. Nie zniechęcały go nawet alarmujące statystyki publikowane w artykułach niemieckiego Towarzystwa Aeronautycznego, według których na każde 33 km lotu przypadała jedna ofiara śmiertelna. Ryzyko traktował jako nieodłączny element pionierskiej epoki lotnictwa. Wśród wielu książek szczególne miejsce zajęła praca Konstantyna Ciołkowskiego Aeroplan ili ticepodobnaja latatelnaja maszyna. Korolow szybko dostrzegł, że sam entuzjazm nie wystarczy. Potrzebna jest solidna wiedza teoretyczna. Obserwując chaotyczne projekty amatorów, wyciągnął wniosek, że konstruktor musi opierać się na obliczeniach, dowodach i dyscyplinie, a nie na intuicji. Zimą 1923-24 rozpoczął projektowanie swojego pierwszego szybowca. Nie zależało mu na byciu pierwszym. Chciał być najlepszy. Dlatego pracował powoli i metodycznie. Szybowce stanowiły wówczas idealne laboratorium aerodynamiki. Pozwalały testować profile skrzydeł, wytrzymałość konstrukcji i optymalizację masy bez kosztów związanych z napędem. Ten etap uczył go myślenia systemowego, które później zastosował w projektowaniu rakiet. Śmierć Lenina w 1924 roku wstrząsnęła młodzieżą w Odessie i stała się symbolem końca pewnej epoki. W szkole Korolowa zapanował chaos. Zmiany dyrekcji, konflikty personalne i napięcia ideologiczne odzwierciedlały przemiany zachodzące w młodym państwie radzieckim. W świecie niepewności technika jawiła się jako obszar stabilności i racjonalnych zasad. Na tym tle pojawił się także wątek młodzieńczej miłości do Liali. Korolow i jego dwaj rywale spędzali wieczory pod jej oknem, rywalizując o jej uwagę. Tak więc mimo rosnącej fascynacji techniką pozostawał zwyczajnym nastolatkiem. Po zdaniu egzaminów z przedmiotów technicznych i ogólnych trafił na obowiązkową praktykę przy naprawie dachów Instytutu Medycznego. Praca szła opornie, a uczniowie byli rozkojarzeni myślami już przy wakacjach i nadchodzącym rozstaniu. Po zakończeniu praktyk Korolow wrócił do portu i hangarów. Pojawiły się tam nowe samoloty, nowi piloci i nowe możliwości. W 1924 roku współtworzył Czarnomorską Grupę Lotnictwa Niezmotoryzowanego, w której został zastępcą przewodniczącego. Organizował pracę zespołu z niezwykłą jak na swój wiek dojrzałością. Planował zadania, rozdzielał obowiązki i dbał o dokumentację projektową. Na pierwszym zebraniu przedstawił projekt własnego szybowca. Było to jego pierwsze publiczne wystąpienie w roli konstruktora. Korolow ukończył projekt swojego szybowca, oznaczonego w niektórych źródłach jako K5, i bronił go przed krytyką, podkreślając, że w lotnictwie liczą się obliczenia, a nie słowa. Projekt uznano za dojrzały i skierowano do zatwierdzenia w Charkowie. Był to pierwszy moment, gdy jego praca została oficjalnie oceniona jako nadająca się do realizacji. Symboliczny krok od amatorskich prób do inżynieryjskiej odpowiedzialności. Matka wyjechała do Moskwy, aby uzyskać informacje o zasadach przyjęcia do Akademii Żukowskiego, prestiżowej uczelni kształcącej elity radzieckiego lotnictwa. Odpowiedź jednak nie nadchodziła, a przyszłość pozostawała niepewna. Po ukończeniu szkoły Korolow odczuwał narastającą pustkę. Szybowiec nie był jeszcze budowany, decyzje instytucji się przeciągały, a jego życie osobiste również nie przynosiło stabilizacji. Próba oświadczeń Liali zakończyła się odmową,
To wydarzenie ostatecznie przełamało jego wahanie. Postanowił opuścić Odessę i wyjechać do Kijowa, gdzie przy Politechnice otwarto wydział umożliwiający studia w kierunku lotniczym. Miasto wydawało mu się jednocześnie znajome i obce. Wracał po 7 latach. Wuj przyjął go serdecznie, lecz Korolow od początku czuł potrzebę samodzielności. Procedura przyjęcia była złożona. Musiał dostarczyć podanie, kwestionariusze, oświadczenia oraz dokumenty z Odessy. W podaniu pisanym własnymi słowami starał się przedstawić jak najbardziej kompletnie. Opisał praktyki techniczne, działalność w OAWUK, projekt szybowca oraz samodzielną naukę matematyki i aerodynamiki. W rubryce Narodowość zawahał się. W domu mówił po rosyjsku, lecz w realiach Kijowa pisał Ukrainiec, próbując dopasować się do otoczenia i zwiększyć swoje szanse. Nie mając jeszcze znajomych, codziennie chodził do instytutu, uzupełniał dokumenty i czekał na przesłanie akt z Odessy. Kijów posiadał silne tradycje lotnicze. Już w latach 1909-1911, gdy przemysłowcy tacy jak Fiodor Teraszczenko finansowali budowę samolotów. W mieście działali pionierzy lotnictwa, książę Aleksander Kudaszew oraz Igor Sikorski, późniejszy twórca śmigłowców. Środowisko to tworzyło atmosferę technicznej ambicji, w której młody Korolow mógł odnaleźć swoje miejsce. Wreszcie otrzymał dokumenty potwierdzające skierowanie do Kijowskiego Instytutu Politechnicznego. Dodatkowe pismo związków zawodowych podkreślało jego sukcesy w pracy lotniczej i rekomendowało przyjęcie na Wydział Mechaniczny. Został zakwalifikowany do drugiej kategorii społecznej, czyli dzieci inteligencji, a to oznaczało konieczność opłacania studiów. Nie miał pieniędzy i nie chciał prosić matki o kolejne wsparcie. Musiał znaleźć pracę. Po kilku dniach poszukiwań zatrudnił się jako roznosiciel gazy. Większość studentów pracowało dorywczo, dlatego zajęcia w KPI rozpoczynały się dopiero o godzinie 16 i trwały do 22. Tak więc dzień Korolowa wypełniała praca, nauka i samokształcenie. 15 lutego 1925 roku Instytut Politechniczny zorganizował kurs instruktorów szybowcowych. Spośród licznych kandydatów wybrano 60 osób, w tym Siergieja Korolowa. Jednocześnie jego codzienność była trudna. Mieszkał w zimnym kącie przy ulicy Bohutowskiej. Brakowało mu odzieży i pieniędzy. Pracował fizycznie przy załadunku cukru, bywał tragarzem na molo, podejmował się prac dekarskich, a nawet epizodycznie występował jako statysta filmowy. W weekendy stołował się u babci. Korolow zdawał kolejne egzaminy, wyróżniając się ambicją i przygotowaniem. Mimo to czuł, że w Kijowie jest nie na swoim miejscu. Środowisko pilotów było hermetyczne, a zdobycie pozycji wymagało lat. Przyjaciele mówili mu wprost: czas jechać do Moskwy. Korolow wiedział, że mają rację. Wkrótce otrzymał decyzję o przyjęciu do Moskiewskiej Wyższej Szkoły Technicznej MVTU, jednej z najważniejszych uczelni technicznych Związku Radzieckiego. Został przyjęty od razu na 3. rok, dzięki dotychczasowym osiągnięciom. Wysłał oficjalne zawiadomienie do rektora KPI i opuścił uczelnię. Wyjazd do Moskwy nie był jedynie zmianą miejsca studiów, był świadomym wyborem wejścia do centrum radzieckiej myśli technicznej. Moskiewska Wyższa Szkoła Techniczna była kolebką rosyjskiej aerodynamiki. To tutaj działał Nikołaj Żukowski, twórca naukowych podstaw lotnictwa, a na uczelni powstały jedne z pierwszych tuneli aerodynamicznych w Rosji. MVTU łączyła badania naukowe z praktyką inżynierską i pozostawała w ścisłym związku z rozwijającym się przemysłem lotniczym. Korolow rozpoczął naukę przedmiotów specjalistycznych: dynamiki lotu, aerodynamiki i konstrukcji samolotów. Jednak najważniejsze było środowisko ludzi, których tam spotykał. Poznał Andrzeja Tupolewa, konstruktora o wyjątkowej charyzmie i rygorze projektowym. Tupolew uczył studentów, że projekt nie jest wizją artysty, lecz systemem obliczeń, testów i dokumentacji. To podejście wywarło ogromny wpływ na Korolowa i stało się fundamentem jego późniejszej pracy jako głównego konstruktora. Spotkał również Władimira Wietczynkina, specjalistę aerodynamiki i śmigieł, który podkreślał znaczenie precyzyjnych badań przepływów powietrza, oraz Aleksieja Czeremuchina, pilota doświadczalnego i konstruktora, którego zajęcia przyciągały tłumy studentów. W Moskwie Korolow po raz pierwszy znalazł się w środowisku ludzi, którzy nie tylko marzyli o lataniu, oni je projektowali, testowali
i wdrażali do produkcji. Było to środowisko, z którego w ciągu kilkunastu lat wyłonią się twórcy radzieckiego lotnictwa strategicznego i pionierzy techniki rakietowej. W listopadzie 1926 roku z połączenia dwóch organizacji paramilitarnych powstał OSO Aviachim, Towarzystwo Wspierania Obronności, Lotnictwa i Chemii. Organizacja ta odegrała ogromną rolę w popularyzacji lotnictwa i szkoleniu młodych kadr technicznych w Związku Radzieckim. Korolow spędzał każdą niedzielę w Gorkach Lenińskich, gdzie działała szkoła szybowcowa wspomnianego towarzystwa. Warunki były surowe. Rósł prowizoryczne zaplecze techniczne, ograniczone środki. Jednak atmosfera pasji i dyscypliny rekompensowały braki materialne. Latał na szybowcach Pegas, Mastiaszhart i Transkaukaski, stopniowo zdobywając doświadczenie i pewność w powietrzu. W marcu 1927 roku zdał egzamin szybowcowy OSO Aviachimu i otrzymał dyplom pilota. Równocześnie działał w akademickim kręgu Żukowskiego przy MVTU, środowisku, w którym młodzi konstruktorzy budowali urządzenia, konsultowali projekty i korzystali z wiedzy doświadczonych inżynierów. Była to praktyczna szkoła projektowania, liczyły się obliczenia, dokumentacja i testy. W maju 1927 roku Korolow rozpoczął pracę w fabryce samolotów nr 22 w Filii. Od tego momentu jego dzień wypełniały studia, praca i działalność konstrukcyjna. Życie towarzyskie zeszło na dalszy plan. Jesienią i zimą 1927-28 zajęcia w MVTU bywały przerywane w związku z napiętą sytuacją polityczną i reorganizacją programu nauczania. Uczelnia dostosowała się do potrzeb przyspieszonej industrializacji kraju. W tym samym roku wspólnie z Sergiejem Liuszynem Korolow rozpoczął projekt szybowca, który później otrzymał nazwę Koktebel. Konstrukcja charakteryzowała się dużą rozpiętością i znacznym wydłużeniem skrzydeł, co poprawiało doskonałość aerodynamiczną i stabilność lotu. Projekt został zatwierdzony przez Komitet Techniczny OSO Aviachimu, który przyznał środki na wykonanie rysunków i budowę. Korolow i Liuszyn zorganizowali zespół rysowników i konstruktorów, ale brak zaplecza przemysłowego zmusił Korolowa do samodzielnego poszukiwania wykonawców elementów konstrukcyjnych. Po kilku odmowach uzyskał wsparcie zajezdni tramwajowej Szczepietiernikowskiej, od której pozyskał elementy drewniane, oraz warsztatów Akademii Sił Powietrznych imienia Żukowskiego, od których dostał części metalowe. Towarzystwu OSO Aviachim udało się zdobyć wyeksploatowany dwupłatowiec Avro 504K, zwany potocznie Awruszką, na którym członkowie mogli trenować loty. Samolot był w złym stanie technicznym, ale doskonale nadawał się do szkolenia. Wymagał precyzji i pełnej kontroli. Uważano, że kto opanuje Awruszkę, poradzi sobie z każdym samolotem. Aby móc latać, Korolow i Liuszyn zgłosili się na badania lekarskie. Liuszyn nie przeszedł kwalifikacji, jednak Korolow zdołał wkręcić go do szkolenia. W 1929 roku Korolow i Liuszyn udali się na Krym z gotowym szybowcem na 6. ogólnounijne zawody szybowcowe w Koktebelu. Była to największa jak dotąd impreza tego typu. Zgłoszono aż 22 konstrukcje. Choć nie udało im się zwyciężyć, magazyn Samolet wysoko ocenił ich projekt, co stanowiło istotne środowiskowe uznanie. Po powrocie Korolow otrzymał certyfikat pilota szybowcowego, uprawniający do latania wszystkimi typami szybowców. W 1929 roku wprowadzono na uczelni politykę przyspieszonego ukończenia studiów. Korolow wykorzystał tę możliwość i jako pracę dyplomową przedstawił projekt awionetki, nad którą pracował od 2 lat. Promotorem jego projektu został Andrzej Tupolew, który wspominał później, że Korolow należał do najbardziej samodzielnych i zdyscyplinowanych studentów. W grudniu 1929 roku obronił dyplom, a w lutym 1930 roku oficjalnie otrzymał tytuł inżyniera aeromechanika. Po ukończeniu Moskiewskiej Wyższej Szkoły Technicznej imienia Baumana Korolow podjął pracę w biurze konstrukcyjnym Centralnego Instytutu Aerohydrodynamicznego CAGI, najważniejszej instytucji badawczej radzieckiego lotnictwa. CAGI łączyło badania teoretyczne, eksperymenty w tunelach aerodynamicznych oraz współpracę z przemysłem. Dla Korolowa był to moment przejścia od entuzjasty
i konstruktora amatora do profesjonalnego inżyniera pracującego w strukturach państwowych. W środowisku Tsagi Korolow nie należał do najbardziej widocznych pracowników. W przeciwieństwie do wielu młodych inżynierów nie próbował imponować pomysłami ani głośnymi deklaracjami. Był w pracy raczej cichy i zdyscyplinowany. Wynikało to jednak nie z braku ambicji, lecz z jego sposobu myślenia. Korolowa interesowały przede wszystkim całe systemy techniczne, a nie pojedyncze elementy konstrukcji. Tymczasem w instytucie większość pracy polegała na rozwiązywaniu szczegółowych problemów aerodynamicznych i wytrzymałościowych. Prawdziwa pasja Korolowa realizowała się więc poza oficjalnymi obowiązkami. Po godzinach pracy kontynuował własne projekty konstrukcyjne. Równolegle rozwijał dwa pomysły: szybowiec SK-3 oraz lekki samolot SK-4. Praca nad nimi była ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Korolow angażował wszystkich, którzy mogli pomóc: kolegów ze studiów, znajomych mechaników, a nawet członków rodziny. Do obliczeń aerodynamicznych i wytrzymałościowych włączył swojego ojczyma. Wieczorami wspólnie analizowali rysunki i wykonywali obliczenia konstrukcyjne. Gdy projekt był gotowy, Korolew przedstawił go do Osaw Jachimu. Organizacja zatwierdziła dokumentację i przyznała środki na budowę prototypów. Otwierało to drogę do realizacji konstrukcji. Budowa samolotu w warunkach początku lat 30. była ogromnym wyzwaniem logistycznym. Warsztaty, magazyny i zakłady produkcyjne znajdowały się w różnych częściach Moskwy. Aby móc kontrolować pracę i przewozić elementy konstrukcji, Korolow kupił motocykl z wózkiem bocznym. Dzięki niemu mógł transportować rysunki, materiały, narzędzia i drobne części między warsztatami. Latem 1930 roku Korolow uzyskał oficjalny certyfikat pilota. Był to dla niego ważny moment. Uważał, że konstruktor powinien rozumieć swoje maszyny również z perspektywy pilota. W tym samym czasie ukończył pracę nad szybowcem SK-3, który przedstawił komisji technicznej. Głównym egzaminatorem był młody, ale już bardzo ceniony konstruktor lotniczy Siergiej Iljuszyn. Po wprowadzeniu drobnej poprawki projekt otrzymał zgodę na dalsze próby. Równolegle rozwijano projekt lekkiego samolotu SK-4. Prototyp został oblatany na Krymie, gdzie panowały dobre warunki do testów. Konstrukcja wzbudziła zainteresowanie środowiska lotniczego, a gazeta Krasnaja Zwiezda opublikowała pochlebną wzmiankę o nowym samolocie. W tym samym okresie zmieniła się również sytuacja osobista Korolowa. Lialia Vincentini, która pracowała jako lekarz, zgodziła zostać się jego żoną. Było to symboliczne zamknięcie jednego etapu życia, okresu studenckiej niepewności i walki o miejsce w środowisku lotniczym. Choć praca Korolowa w Tsagi nie przynosiła spektakularnych sukcesów, była niezwykle ważnym etapem jego rozwoju. W ciągu jednego roku młody inżynier zdobył doświadczenie, zbudował własne konstrukcje lotnicze oraz nauczył się organizować projekty techniczne niemal od zera. Pod koniec lat 20. radziecki przemysł lotniczy rozwijał się niezwykle szybko, ale jednocześnie funkcjonował w atmosferze rosnącego napięcia politycznego. W 1929 roku OGPU rozpoczęło serię aresztowań w środowisku inżynierów i konstruktorów. Wśród zatrzymanych znaleźli się m.in. dwaj czołowi projektanci radzieckiego lotnictwa – Dmitrij Grigorowicz i Nikołaj Polikarpow, a także wielu ich współpracowników. Aby nie sparaliżować prac nad nowymi samolotami, w więzieniu w Butyrkach utworzono specjalne biuro konstrukcyjne oznaczone skrótem VT. Była to jedna z pierwszych tzw. szaraszek, zamkniętych instytutów projektowych działających w warunkach izolacji. Inżynierowie pracowali tam pod nadzorem służb bezpieczeństwa, lecz jednocześnie otrzymywali dostęp do materiałów i zaplecza technicznego. Paradoksalnie wspominano później, że atmosfera pracy bywała tam wyjątkowo intensywna. Zebrano w jednym miejscu najlepszych specjalistów, całkowicie skupionych na projektowaniu. Pozbawieni życia rodzinnego, rozrywek i codziennych obowiązków, mogli poświęcać całą energię pracy inżynierskiej. Pół żartem mówiono nawet, że brak żon i dzieci sprzyjał koncentracji na aerodynamice. W tym samym czasie w biurze Tupolewa trwały prace nad nowym ciężkim bombowcem TB-5, ogromną wielosilnikową maszyną, która miała symbolizować ambicje radzieckiego lotnictwa. Korolow pracował w tym ośrodku jako młody inżynier,
lecz nie należał jeszcze do głównych projektantów. Zajmował się zadaniami konstrukcyjnymi przy większych projektach zespołu. Jednocześnie jednak prowadził własne eksperymenty. Korzystając z każdej wolnej chwili, ukradkiem kontynuował próby swojego lekkiego samolotu SK-4, który rozwijał niezależnie od oficjalnych projektów biura. Był to charakterystyczny moment w jego życiu. Z jednej strony uczestniczył w wielkim programie rozwoju radzieckiego lotnictwa, z drugiej wciąż szukał własnej drogi jako konstruktor. Podczas jednej z wizyt w Centralnej Radzie Oso-Awiachimu Sergiej Korolow poznał Friedricha Arturowicza Zandera, jednego z pierwszych radzieckich entuzjastów napędu rakietowego. Zander był inżynierem, ale przede wszystkim wizjonerem, który wierzył, że rakiety umożliwią w przyszłości podróże międzyplanetarne. Jego ulubione hasło brzmiało: na Marsa. Już wcześniej prowadził eksperymenty z silnikami rakietowymi i 9 września przeprowadził pierwszy test swojego eksperymentalnego silnika OR-1. W tym samym czasie, na przełomie lat 1930-1931, w Leningradzie, w Laboratorium Dynamiki Gazów, młody inżynier Walentyn Głuszko prowadził własne badania nad silnikami rakietowymi na paliwo ciekłe. Wraz ze współpracownikami opracował pierwsze prototypy silników ORM-1 i ORM-2. W Związku Radzieckim zaczynały więc powstawać dwa niezależne ośrodki badań rakietowych: leningradzki GDL oraz moskiewskie środowisko skupione wokół Zandera i Korolowa. Korolow początkowo rozważał wykorzystanie napędu rakietowego w lotnictwie. Myślał o rakietowym wspomaganiu startu dla szybowców i lekkich samolotów. Szybko jednak dostrzegł poważne problemy konstrukcyjne. W klasycznym szybowcu montaż silnika rakietowego powodował przesunięcie środka ciężkości, a gorący strumień gazów mógł zniszczyć ogon maszyny. Rozwiązaniem mogła być konstrukcja bezogonowa, rozwijana w tym samym czasie przez konstruktora Borysa Czernowskiego. Jego eksperymentalne szybowce w układzie latającego skrzydła wydawały się obiecującą platformą do takich testów. Podobne eksperymenty prowadzono w tym czasie również w Europie. W Niemczech Fritz von Opel i Aleksander Lippisch testowali rakietowe szybowce, a we Włoszech próby podejmował Ettore Cattaneo. Większość tych projektów kończyła się jednak niepowodzeniem lub była szybko porzucana. Pod koniec lata 1931 roku Korolow, Zander i kilku młodych inżynierów zaczęli spotykać się regularnie, aby dyskutować o konstrukcji rakiet. 20 września 1931 roku w Moskwie powstała GIRD, Grupa Badania Ruchu Reakcyjnego. Choć działała pod patronatem Oso-Awiachimu, jej działalność miała początkowo półoficjalny charakter. W grupie istniała jednak już pewna struktura. Prowadzono dokumentację techniczną, wydawano rozkazy, funkcjonował sekretariat i wyraźna hierarchia organizacyjna. Jednocześnie panowała atmosfera koleżeństwa. Do kierownictwa zwracano się po imieniu. Na początku GIRD liczył zaledwie kilkanaście osób, lecz szybko się rozrastał. Do zespołu dołączali inżynierowie z Tsagi, dawni znajomi Korolowa, studenci oraz młodzi konstruktorzy zafascynowani ideą lotów rakietowych. Ważną rolę odegrał także Konstantyn Ciołkowski, który wspierał grupę zdalnie. Publikował informacje o działalności GIRD-u w swoich broszurach i artykułach, dzięki czemu o moskiewskiej grupie zaczęli dowiadywać się kolejni entuzjaści rakiet. Początki były bardzo skromne. GIRD praktycznie nie posiadał żadnego wyposażenia. Nie było funduszy, narzędzi ani materiałów. Członkowie grupy przynosili z domu własne młotki, pilniki i szczypce. Dopiero dzięki energii Korolowa udało się zdobyć pierwszą tokarkę, symboliczną komsomołkę. W niewielkim warsztacie zaczęto budować pierwsze prototypy. Na początku 1932 roku Korolow, Zander i Jurij Pobiedonostew zaproponowali zainstalowanie silnika rakietowego OR-2 na bezogonowym szybowcu Czeranowskiego BiH-11. Projekt otrzymał nazwę RP-1, pierwszy radziecki samolot rakietowy. W lutym 1932 roku Korolow wykonywał loty testowe szybowcem bez napędu, badając zachowanie konstrukcji w powietrzu. Loty były krótkie i trudne, ale dostarczyły cennych danych. Zander patrzył na te eksperymenty z pewnym dystansem. Jako wizjoner lotów międzyplanetarnych uważał, że szybowce mają ograniczone znaczenie. Na przykład na Marsie atmosfera jest zbyt rzadka, aby mogły tam latać. W tym czasie Korolow odwiedził także Leningrad,
gdzie zapoznał się z eksperymentalnymi silnikami rakietowymi Głuszki. Testował również rakietowe boostery Dudakowa, przeznaczone do wspomagania startu samolotów. Wyniki tych prób okazały się obiecujące. 10 lipca 1932 roku Korolow przedstawił w Centralnej Radzie Osawahimu raport z działalności grupy. 4 dni później, 14 lipca, ukazał się oficjalny rozkaz zatwierdzający GIRD jako organizację badawczą. Korolow został mianowany jej kierownikiem. Pod koniec 1932 roku w GIRD zakończono montaż silnika OR-2, pierwszego poważnego silnika rakietowego opracowanego przez zespół Zandera. Prace trwały niemal bez przerwy. Zander pracował ponad siły, żyjąc niemal wyłącznie projektem. Był skrajnie wyczerpany fizycznie i coraz bardziej osłabiony. Korolow opiekował się nim jak starszym bratem, organizował jedzenie i herbatę, a w końcu wysłał go do sanatorium, aby odzyskał siły. Niestety, podczas podróży Zander zachorował na tyfus. Jego wyczerpany organizm nie wytrzymał choroby i 28 marca 1933 roku zmarł, nie doczekawszy pierwszych sukcesów zespołu. W tym czasie w GIRD działało już kilka zespołów badawczych. Pobiedonostew pracował nad silnikami strumieniowymi. Tichon Rawow rozwijał rakiety na paliwo stałe, a grupa Zandera koncentrowała się na rakietach ciekłopaliwowych. Niewielkie koło entuzjastów zaczynało przekształcać się w prawdziwy ośrodek badań rakietowych. 17 sierpnia 1933 roku przeprowadzono start pierwszej radzieckiej rakiety GIRD-09. Rakieta wzniosła się na kilkaset metrów, po czym utraciła stabilność i spadła do lasu. Lot trwał zaledwie kilkanaście sekund, ale był pierwszym kontrolowanym startem radzieckiej rakiety. Jesienią tego samego roku wykonano kolejny ważny eksperyment. Start rakiety GIRD-X, pierwszej radzieckiej rakiety na paliwo ciekłe, wykorzystującej alkohol i ciekły tlen. Choć loty trwały krótko, były przełomowe. Pod koniec 1933 roku z inicjatywy marszałka Michaiła Tuchaczewskiego powstał Instytut Badań Odrzutowych RNII, będący efektem połączenia moskiewskiego GIRD-u i leningradzkiego GDL, co oznaczało przejście badań rakietowych z poziomu półamatorskiego do pełnoprawnej instytucji państwowej. Dla Korolowa i jego współpracowników był to moment przełomowy, ponieważ od dawna zabiegali o przeniesienie prac spod Osawahimu pod kontrolę państwa, gdyż ich skala dawno przekroczyła możliwości organizacji społecznej. A 15 listopada 1933 roku RNII został formalnie podporządkowany strukturze państwowej, zapewniając zespołowi finansowanie, zaplecze i uznanie, przy czym Korolow objął stanowisko zastępcy dyrektora i otrzymał wysoki stopień inżynierski, co symbolizowało jego awans z entuzjasty do profesjonalnego konstruktora. Dyrektorem instytutu został Iwan Klejmionow. Była to decyzja o wyraźnym charakterze politycznym. Głównym inżynierem mianowano Grigorija Langemaka, co od początku prowadziło napięcia między różnymi środowiskami i wizjami rozwoju. Ponieważ instytut liczył około 400 pracowników, został podzielony na 4 główne działy: rakiety na paliwo stałe, priorytet wojskowy, rakiety na paliwo ciekłe kierowane przez Korolowa, akceleratory rakietowe dla lotnictwa oraz chemię paliw. Przy czym dział Korolowa zajmował się silnikami na paliwo ciekłe, rakietami i pociskami manewrującymi oraz problemami chłodzenia komór spalania i dysponował własną infrastrukturą badawczą. Jednak od samego początku ujawnił się fundamentalny konflikt między podejściem leningradzkiego GDL, skoncentrowanego na praktycznych rakietach prochowych, a wizją Korolowa, który widział przyszłość w bardziej zaawansowanych, lecz trudniejszych technologicznie silnikach na paliwo ciekłe. To szybko przerodziło się w otwarty spór z kierownictwem. W styczniu 1934 roku Korolow sporządził ostry raport wskazujący na chaos organizacyjny, brak planowania, marnowanie pracy inżynierów i problemy logistyczne, postulując głęboką reformę zarządzania, a jego relacje z Klejmionowem uległy dalszemu pogorszeniu, co znalazło wyraz w dramatycznym liście do Tuchaczewskiego, w którym ostrzegał, że instytut zmierza ku zagładzie. Jednocześnie jednak kontynuował własne prace badawcze nad rakietami skrzydlatymi, rozwijanymi wraz ze Szczetynkowem, od małych modeli po dużą, kosztowną rakietę 216. Pierwszy jej lot kończy się eksplozją, ale dla Korolowa to sukces.
Rakieta leci, a więc problem jest techniczny, nie koncepcyjny. Jednak ze względu na koszty Korolow wraca do tańszych rakiet prochowych, bo pozwalają szybciej i taniej testować aerodynamikę i sterowanie. Ogranicza koszty zamawiając minimalną liczbę rakiet, bo odzyskuje elementy z rozbitych egzemplarzy. W 1935 roku opublikował swoją jedyną książkę Rakietowy lot w stratosferze, w której przyjął podejście wyraźnie pragmatyczne, unikając spekulacji o lotach międzyplanetarnych i koncentrując się na realnych możliwościach technologicznych. Mimo stopniowych postępów, takich jak poprawa stabilności rakiet dzięki badaniom aerodynamicznym, kolejne testy, jak próby z 6 października 1936 roku, pokazywały, że technologia wciąż pozostaje niedojrzała, ponieważ po początkowo stabilnym locie rakiety traciły kontrolę. W drugiej połowie lat 30. sytuacja uległa jednak gwałtownemu pogorszeniu. Nie z powodów technicznych, lecz politycznych, gdy rozpoczęły się czystki stalinowskie obejmujące armię i przemysł. W 1937 roku aresztowano marszałka Tuchaczewskiego, głównego patrona badań rakietowych, co zapoczątkowało rozpad kierownictwa RNII, w wyniku którego zarówno Klejmionow, jak i Langemak zostali aresztowani i rozstrzelani, a atmosfera instytutu natychmiast uległa zmianie. Współpracę zastąpił strach, inicjatywa została sparaliżowana, a każdy mógł zostać oskarżony o sabotaż. W tej sytuacji Korolow, znany z krytycznych raportów i niezależności, znalazł się w szczególnie niebezpiecznym położeniu, ponieważ jego wcześniejsze konflikty i ambitne projekty mogły zostać łatwo zinterpretowane jako działalność antypaństwowa, co oznaczało, że jego kariera i życie znalazły się na krawędzi i wkrótce miało się okazać, że to dopiero początek najtrudniejszego okresu w jego życiu. 22 czerwca 1938 roku Korolow zostaje aresztowany pod zarzutem przynależności do antyradzieckiej organizacji kontrrewolucyjnej. Formalną podstawą śledztwa stanowiły wymuszone zeznania Klejmionowa, Langemaka i Głuszki, a rozkaz aresztowania zatwierdzono na najwyższym szczeblu prokuratorskim. Śledztwo prowadzone było na Łubiance przez funkcjonariuszy NKWD. Miało jeden cel – wymusić przyznanie się do sabotażu. Korolowa oskarżano m.in. o celowe hamowanie prac nad rakietoplanem RP-318 i uskrzydlonym pociskiem 212. Podczas brutalnych przesłuchań był bity i torturowany. Właśnie wtedy doszło prawdopodobnie do złamania szczęki, które miało ciągnąć się za nim przez resztę życia i utrudniło później nawet próbę jego ratowania podczas operacji. Ostatecznie został skazany na 10 lat łagru. Trafił na Kołymę, do rejonu jednej z najcięższych kolonii pracy w całym systemie gułagu, a następnie do kopalni złota Małdiak. Warunki były katastrofalne. Mróz, głód, niewolnicza praca, brak leczenia i całkowite wycieńczenie organizmu. Korolow bardzo szybko znalazł się na granicy śmierci. Cierpiał na szkorbut, stracił wiele zębów, miał opuchnięte nogi i ledwo chodził. Jeszcze niedawno był jednym z najzdolniejszych konstruktorów rakietowych w Związku Radzieckim. Teraz stał się numerem w obozowej ewidencji, kopiącym zamarzniętą ziemię w jednym z najstraszniejszych miejsc stalinowskiego imperium. Tymczasem na Kremlu zmieniała się sytuacja polityczna. W latach 1938-1939 Stalin odsunął Jeżowa, a jego miejsce zajął Ławrentij Beria, który choć bynajmniej niehumanitarny, patrzył na inżynierów bardziej użytkowo. Państwo potrzebowało specjalistów, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się wojny. W tym kontekście rozpoczęto rewizję niektórych spraw. 13 czerwca 1939 roku plenum Sądu Najwyższego unieważniło wcześniejszy wyrok Korolowa. Nie oznaczało to jednak wolności. Była to raczej decyzja administracyjna, wynikająca z potrzeby odzyskania cennego inżyniera. Korolow nadal jednak nic o tym nie wiedział i wciąż pracował na Kołymie. Dopiero po wielu miesiącach został nagle wywołany i poinformowany, że ma wracać. 23 grudnia 1939 roku został wysłany z Kołymy do Władywostoku, a stamtąd przewieziony do Moskwy. Był w stanie skrajnego wycieńczenia, półżywy, wychudzony, z opuchniętymi nogami i zrujnowanym zdrowiem. Zamiast odzyskać wolność, trafił jednak z powrotem do Butyrek, a następnie ponownie do systemu śledczego NKWD. W Moskwie jego rodzina dostała od niego krótką wiadomość z prośbą o buty i chusteczki.
Drobny, ale znaczący sygnał, że żyje i że coś się dzieje. Jego matka codziennie chodziła do urzędów NKWD, gdzie uspokajano ją, że syn wkrótce wyjdzie. W rzeczywistości sytuacja była bardziej cyniczna. W połowie 1940 roku okazało się, że choć wcześniejszy wyrok unieważniono, Korolow został ponownie skazany, tym razem przez specjalną radę NKWD, już bez normalnego procesu, na 8 lat obozu pracy. Był to typowy mechanizm epoki, formalne oczyszczenie z jednych zarzutów po to, by natychmiast utrzymać człowieka pod pełną kontrolą systemu. Tym razem jednak nie wysłano go z powrotem do kopalni. Beria organizował właśnie sieć szaraszek dla więźniów specjalistów. Korolow miał zostać wykorzystany zgodnie ze swoim wykształceniem. W tym okresie napisał również jeden z najbardziej poruszających dokumentów swojego życia. Długi, rzeczowy list do Stalina, w którym nie błagał o litość, lecz logicznie obalał zarzuty, opisywał znaczenie samolotów rakietowych, przypominał swoje osiągnięcia w RNII i szczegółowo przedstawiał mechanizm wymuszonych zeznań, fałszywych ekspertyz i tortur. List, jak można się domyśleć, nic nie dał. Najpierw trafił do jednej z szaraszek lotniczych, gdzie pracował w zespole Władimira Miasiszczewa nad projektem bombowca wysokiego pułapu. Otrzymał zadanie stosunkowo przyziemne, ale ważne, zaprojektowanie elementów konstrukcyjnych, m.in. włazów bombowych. Pracował sprawnie i profesjonalnie, jednak relacje z Miasiszczewem szybko się pogorszyły. Obaj byli po przejściach, drażliwi, ambitni i mało skłonni do kompromisu. W rezultacie Korolow został przeniesiony do bardziej prestiżowego ośrodka TSKB-29, słynnej szaraszki Andrieja Tupolewa. Tam znalazł się wśród elity radzieckiej inżynierii zamkniętej za kratami. W jednym miejscu pracowali konstruktorzy, którzy w normalnym świecie byliby profesorami, dyrektorami biur i bohaterami przemysłu, a tutaj byli więźniami projektującymi bombowce dla państwa, które ich zniszczyło. Korolow pracował tam przy projektach lotniczych, ucząc się jednocześnie jeszcze bardziej rygorystycznego podejścia do organizacji wielkich przedsięwzięć technicznych. Po ataku Niemiec na ZSRR w 1941 roku szaraszka Tupolewa została ewakuowana na wschód. 13 lipca 1941 roku grupa więźniów specjalistów ruszyła w głąb kraju. Korolow trafił najpierw do Omska, gdzie został zastępcą kierownika warsztatu Kadłuba, lecz jego myśli coraz częściej wracały do dawnych idei rakietowych. Decydujący zwrot nastąpił, gdy Korolow dowiedział się o postępach Walentina Głuszki, który również po przejściach przez więzienie i system represji pracował teraz nad rzeczywistymi silnikami rakietowymi dla lotnictwa. Dla Korolowa było to jednak przebudzenie dawnych marzeń. Wkrótce został skierowany do Kazania, gdzie znalazł się w zespole Głuszki i de facto został jego zastępcą w pracach nad rakietowymi systemami wspomagania dla samolotów. W Kazaniu pracował z ogromnym napięciem i głodem działania. Świadkowie wspominali go jako człowieka niespokojnego, pracującego niemal bez przerwy, obsesyjnie skupionego na rozwiązywaniu problemów technicznych. Brał udział w pracach nad systemami wykorzystującymi silniki rakietowe do wspomagania lotu, m.in. przy jednostkach typu RD-1, montowanych eksperymentalnie na samolotach bojowych. Podczas jednego z testów na samolocie P-2 doszło do niebezpiecznej eksplozji elementu układu rakietowego. Relacje świadków różnią się w szczegółach, ale wszystko wskazuje na to, że Korolow znalazł się bardzo blisko tragedii. Pracował także przy projektach rozwijanych później we współpracy z zespołami lotniczymi, które miały doprowadzić do samolotów wspomaganych rakietowo. Z czasem warunki jego pracy stawały się coraz mniej obozowe, a coraz bardziej przypominały działalność inżyniera pracującego dla państwa w stanie wojny. Był to jednak nadal świat ludzi formalnie skazanych i kontrolowanych przez aparat bezpieczeństwa. Dopiero 27 lipca 1944 roku ukazał się dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR, na mocy którego Korolow został zwolniony z dalszego odbywania kary. Nie oznaczało to jeszcze pełnej rehabilitacji. Ta nastąpiła dopiero wiele lat później, ale po 6 latach aresztu, łagru, więzień i pracy pod nadzorem NKWD, Korolow formalnie przestał być więźniem.